Daszbur, koledzy i koleżanki, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek łowiecki. Przyjechaliśmy pilnować zasiewów razem z Patrykiem, z obiektywem. Przywitaj się, Patryk. Daszbur. Jeszcze z nami jest Ares, gończy polski. Wypuścimy go, niech sobie pobiega chwilę zanim pójdziemy, bo jeszcze mamy fajną godzinę. Przyjechaliśmy trochę wcześniej. Mamy jeszcze, myślę, tak z pół godziny na pewno, zanim się ciemno zrobi, nawet trochę dłużej. Sobie przejdziemy dookoła i zobaczymy, może jakieś pierwsze tropy znajdziemy. Mamy tutaj zasiewy kukurydzy, mamy już rzepak troszeczkę podrośnięty, no i dużo zbóż, tu jest mieszanka. Mamy kontakt z rolnikiem, poinformował, gdzie te dziki chodzą, gdzie są pierwsze szkody, więc obopólna korzyść. Rolnik będzie miał przypilnowane, nam się może uda pozyskać dzika. Postaramy się ten content łowiecki podać w taki trochę miękki sposób, żeby też ci wędkarze, którzy trafią na ten kanał, jako że to jest mieszanka na tym kanale i odcinków wędkarskich i łowieckich, żeby też zrozumieli, co my tutaj robimy i czemu, na czym to wszystko polega. Może uda się trochę spopularyzować też w tej grupie społecznej to łowiectwo, bo jakby nie patrzeć, i tu są miłośnicy przyrody, dosyć podobne pasje. Co dzisiaj, z czym polujemy? Ares, nie skocz. Polujemy dzisiaj z Hanel Jager 8x57 JS. Na celownik mamy Parda 008 z dalmierzem i doświetlacz X-Hoga. Tutaj mamy i 940 i 850. Możemy sobie przełączać. No też jest tryb latarki, ale jego to raczej nie używam. No, korzystam z tej latarki, jak sobie mogę sobie zdjąć, fajna opcja. Bardzo szybki montaż i wtedy można sobie gdzieś tam przyświecić. Na broni pamiętamy, że nie można używać latarki, więc tego nie robimy. Zresztą na Noctowizji jest to niepraktyczne, nie byłoby po co używać. Przynajmniej ja nie widzę takiego realnego zapotrzebowania na to. Zresztą mamy też czołówkę, więc to jest taka awaryjna. Też jest na te akumulatorki, więc fajnie, bo to zawsze pod ręką tych akumulatorków jest pełno. Do łapy mamy Termo Infireya V3. Patryk też coś tam w rękę weźmie, chyba Heliona, tak? Tak, Heliona. No to co, szkoda czasu, połamania, Daszbur. Znaleźliśmy sobie taką górkę, mamy piękny widok na dwa pola, na prawo i na lewo. Wszystko prawie obsiane kukurydzą, a tutaj po lewej mamy młodniczek taki. Z doświadczenia wiem, że dziki lubią sobie tutaj zalec, więc poczekamy. Już będziemy trochę ściszać ton głosu i się rozejrzymy. Może już o tej godzinie mogą wychodzić. A jak nie, to tam są takie mokradła. One też, ja zakładam, że one będą szły z tamtej strony. Ewentualnie przez asfalt od tamtej strony, ale to o późniejszej godzinie. Jeśli mają teraz wyjść, to przyjdą nam stamtąd. Więc spokojnie się tutaj rozstawimy. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj do końca pola i zobaczymy, bo tutaj nie wszystko widzimy. Jest taki mały fragment, którego nie widać, więc przejdziemy się jeszcze chwilę. Może jakieś koziołki będą. Sobie ocenimy na przyszłość, bo już dwa fajne po drodze spotkaliśmy. Bardzo wysokie. Jeden chyba ósmak, ale ręki sobie odciąć nie dam. Przyjedziemy tu jeszcze w jakiś dzień i go poszukamy i ocenimy na 100%. A teraz idziemy, zobaczymy, co tam jest.
Słuchajcie, mamy chyba 2 albo 3 kabany. Stoją tam pod lasem. Wiatr idzie tak. Będziemy musieli troszeczkę zajść. Poczekamy chwilę, może wyjdą na środek pola, ale już powoli będziemy się przesuwać pod wiatr w ich stronę. Przejdziemy sobie do tej strony i je zejdziemy i sobie je obejrzymy, co tam jest. Wydaje mi się, że to są 2 albo 3 równe dziki, więc dobrze. Nie widzę tam na razie żadnych warchlaków, ale ocenimy, jak podejdziemy trochę bliżej, bo mamy do nich, no Patryk, ile będzie? Z 500 metrów będzie, nie? Około 500 metrów będzie. No to bierzemy się do dzieła i idziemy. Niestety myliliśmy się. Dziki, które widzieliśmy, okazały się 2 lochami z warchlakami. Z daleka nie było widać młodych, ale kiedy doszliśmy bliżej, wszystko stało się jasne. Zanim włączyliśmy kamerę, połowa watachy zdążyła już schować się w remizie między polami, a reszta wyszła na żer. Uznałem, że to świetna okazja, by poćwiczyć podchód i spróbować nagrać kilka ujęć tej dzikiej rodzinki. Ku zaskoczeniu to nie locha, a właśnie młode warchlaki bardziej były czujne, błyskawicznie schowały się w zaroślach. Jeden z nich jeszcze się wahał, jakby nie chciał zostawić matki, ale po chwili dołączył do rodzeństwa. Na kukurycisku została tylko dorosła samica. Podeszliśmy jeszcze bliżej, może z 40 kroków. Locha była już świadoma naszej obecności, ale ignorowała nas i dalej spokojnie żerowała. Widać, instynkt podpowiadał jej, że musi się najeść. W końcu niedawno urodziła i wykarmiła 5 młodych. Ale nie przyjechaliśmy tu na spacer. Mieliśmy pilnować kukurydzy. Zaczęliśmy zachowywać się coraz głośniej, próbując ją spłoszyć, bez skutku. Obeszliśmy ją, żeby poczuła nasz wiatr, żeby jej nie stresować, żeby sama swobodnie opuściła żer. W pewnym momencie Patryk stwierdził, że jeśli ludzki głos nie działa, to może poszczeka. No i zaczął szczekać. Pomysł szalony, ale zadziałał. Locha zainteresowała się nami, tylko że zamiast uciekać, ruszyła powoli w naszym kierunku. No kabaret. Czemu 100-kilogramowe odyńce nie mają w sobie takiego luzu? Nieważne. Włączyliśmy latarki i zrobiliśmy trochę hałasu. W końcu locha łaskawie się odwróciła i spokojnym truchtem ruszyła w stronę potomstwa. Kolejne pole i niespodzianka. Kolejne lochy z młodymi. Tym razem o podchodzie nie było mowy, zrobiliśmy zaledwie krok, a leżące nieopodal sarny natychmiast stanęły na baczność. To była tylko kwestia czasu, aż zaalarmują dziki, więc bez zbędnego ryzyka wycofaliśmy się. Nic straconego, po chwili na środek pola wysunęła się lożka, najwyraźniej jako zwiadowca, rozejrzała się uważnie, zaraz po niej z zarośli wybiegły młode, dołączając do niej w klasycznym świńskim truchcie. Na pierwszy rzut oka wydawały się dość duże jak na tę porę roku, ale gdy locha podeszła bliżej i mogliśmy przyjrzeć się jej gołym okiem, stało się jasne, że to ona była wyjątkowo mała, może 40 kg. Zacząłem się zastanawiać, czy to w ogóle ich matka. Może młode zostały odłączone od prawdziwej matki i przygarnęła je starsza siostra, ciotka? Trudno powiedzieć. Natura potrafi pisać własne scenariusze, często bardziej zaskakujące niż nam się wydaje. Tak czy inaczej, jasne było, że z tej watachy nie wybierzemy nic dla siebie. Po krótkiej chwili zadumy dziki nas wyczuły, zatoczyły 2 koła wokół pola, jakby chciały upewnić się, skąd dochodzi nasz zapach, i spokojnie wróciły tam, skąd przyszły. Oszczędziły nam tym samym nerwów i kolejnego przeganiania. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów, z zamiarem powrotu kolejnej nocy. No i mamy kolejny dzień. Na razie jestem sam, dojechałem do łowiska i idziemy na pierwszy podchód, bo coś widzę tam na horyzoncie, że tak powiem, w termo, ale nie jestem pewien, co to jest, więc pierwszy spacerek przede mną i widzimy się później. Nie myliłem się. W oddali na jednym z dalszych pól dostrzegłem dzika zmierzającego w stronę tej samej kukurydzy, przy której dzień wcześniej widzieliśmy tą upartą lochę z młodymi. Niestety nie mogłem tam dotrzeć na skróty. Pagórkowaty teren i zarośla zmusiły mnie do sporego obejścia. Gdy dotarłem w miejsce, gdzie widziałem go po raz ostatni, miałem już za sobą dobre 1,5 kilometra. Ale wiedziałem, że jestem blisko. W powietrzu unosił się ten charakterystyczny zapach dzika, nie do pomylenia z niczym innym. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że podąża za kukurydzą. Przyspieszyłem. I wtedy po drugiej stronie duktu dostrzegłem nie jednego, a 2 dziki. Wchodziły właśnie w młodnik oddzielający 2 pola. Niestety zrozumiałem, że wiatr mam fatalny. Byłem dokładnie po zawietrznej stronie, a to oznaczało jedno. Muszę natychmiast je wyprzedzić. Koniec spaceru. Zdjąłem broń z ramienia i rzuciłem się do biegu, próbując wyprzedzić dziki, które de facto maszerowały równolegle do mnie. Udało się. Wybiegłem na drugą stronę i miałem chwilę, żeby złapać oddech. Po krótkiej chwili dziki się wychyliły. Nie było czasu na dalszy odpoczynek. Ruszyłem, by skrócić dystans. Pierwszy przystanek, rozkładam pastorał, celuję, dalmierz pokazuje 190 metrów. Dystans możliwy do strzału, ale dla mnie to nie jest satysfakcjonujące. Idę dalej. Powoli,
krok za krokiem. Udało mi się podejść na około 40-50 metrów. W zupełności wystarczy. Odwieszam termowizor na szyję, znów rozstawiam pastorał, składam się do strzału, serce wali mi jak młot. Odpalam noktowizor i dokładnie w tej sekundzie oba dziki zrywają się do biegu. Prowadzę celownikiem, przepuszczam pierwszego, w polu widzenia pojawia się drugi strzał. Cisza. I co? Pudło. Zdziwieni? No to przeanalizujmy to razem. W tym momencie oddałem strzał. Czy był spóźniony? Moim zdaniem nie. Ale pod wpływem emocji zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mój celownik to model cyfrowy. Obraz nie trafia do oka bezpośrednio przez soczewki, jak w klasycznej lunecie, tylko przez matrycę i ekran LCD, co powoduje niewielkie opóźnienie. Już kiedyś to zauważyłem. Nie zrozumcie mnie źle. Lubię ten celownik i sobie go chwalę, ale do strzałów w ruchu nie jest idealny. Chyba że pamięta się o poprawce. No słuchajcie, wróciłem do samochodu, zrobiłem jakieś 10 000 kroków. Dużo, niedużo, ale jako, że ja poluję na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, no to po tych górkach naprawdę daje to w kość i po tych skałkach wręcz w pewnych momentach jeszcze dowiedziałem się, że buty, do których do tej pory chwaliłem, lewy but uciera mnie bardzo w lewego Achillesa, no ale już pomijając to, jak tylko zapaliłem noktowizor przy tych dzikach, to jakby je z bicza strzelił. Tak ruszyły, tutaj ładnie muszą być wytrenowane z tych noktowizorów i powiem Wam, że wina jest pośrednio od doświetlacza, tego X-Hoga. Mam straszny żal, bo kupiłem go razem z montażem, z regulacją na osi XY i ten montaż się nie trzymał. On latał. On był niby dedykowany między innymi do parda, do tej bocznej szyny, ale on się ruszał. I co z tego, że ja sobie regulowałem to XY, jak on i tak latał. Pan w sklepie mi powiedział, że no czasami tak bywa, że ten montaż do tych pardów czasami się dobrze trzyma, czasami nie. No i dogadaliśmy się, że wymienił mi na montaż, na szybki montaż, ale bez regulacji w osi XY. I zobaczcie sami. To jest jakaś kpina. I przez to, że ja nie mogłem sobie dobrze wycelować tą wiązką, tą 940, której w teorii nie widać, to musiałem włączyć oryginalny doświetlacz 850. No i te dziki, jak to zobaczyły, to nie dały mi nawet sekundy. Nawet sekundy. Ja im nie poświeciłem po świecach. Ja tylko kliknąłem gdzieś tam nad nimi, dopiero zacząłem na nie najeżdżać. To było dosłownie, nawet nie zdążyłem włączyć nagrywania. Było tylko fuchnięcie i pełen sprint. Także one już dobrze wiedziały, czym to pachnie. No i też się zastanawiałem, no bo tak ja je jakoś widziałem ich kontury, ale byłem pewien, że to są też męskie dziki. Ale że to są pierwsze dziki, które chciałem nagrać do strzału, no to nadgorliwość kazała mi jednak ten doświetlacz włączyć, że nóż widelec im to nie będzie przeszkadzało, a będzie ładniejsze nagranie. No i mam za swoje, no więcej nie popełnię takiego błędu. No i pierwsze co jutro zrobię, no to ten montaż wezmę sobie na warsztat i będę musiał coś pokombinować, żeby on się fajnie dociągał, nie? Bo to nie może być tak, że człowiek wydaje pieniądze na dedykowany tak naprawdę sprzęt do tego celownika, no a jest taki no, dziadostwo, nie? No co, poprzerabiam, to tam już kij z gwarancją, no ale będę musiał tutaj pewnie coś pozmieniać. Na pewno będę musiał zaingerować w konstrukcję tego montażyku. No cóż, na dzisiaj chyba mam dosyć. Jeszcze przejadę się tutaj na jeszcze jedno pole kukurydzy, zerknę. Kto nie próbuje, nie pije szampana. Mała rundka jeszcze, bo już jest późna godzina. Do zobaczenia. Po powrocie z ostatniego podchodu tej nocy, gdy broń była już rozładowana i schowana do futerału, postanowiłem jeszcze raz rzucić okiem przez termowizor. I co? Jakieś 200 metrów dalej kolejna locha z młodymi. Ostatnio mam do nich wyjątkowe szczęście. Ale nie narzekam, tej nocy święty Hubert dał mi już raz szansę, której nie wykorzystałem. Cóż, bywa.
Nawet nie wyciągając broni z powrotem z futerału, podszedłem kilka kroków, żeby spróbować nagrać je chociaż na pamiątkę. I wtedy na środek pola wypadł lis. Przez chwilę pożałowałem, że nie mam broni ze sobą. Może to był prezent od patrona na pocieszenie? No cóż, tym razem nie dla mnie. Sama locha okazała się najrozsądniejsza ze wszystkich, które spotkaliśmy w ostatnich dniach. Od razu odprowadziła młode w gęstwinę, a przybiegły rudzielec spokojnie podążył za nimi. Na koniec taka ciekawostka. Jeden z tych wycinków, do których strzelałem, został upolowany kilka dni później, w tym samym miejscu przez mojego kolegę. Dzik ważył około 60 kg. Jeśli spodobał Wam się taki format filmu, zapraszam do subskrypcji i do obejrzenia innych materiałów na kanale. Dzięki za wspólne emocje. Do zobaczenia w lesie. Dashbur.